Dzisiaj chcemy Wam pokazać Stare Miasto w Elblągu. Jest to miejsce przemieszane historią i współczesną architekturą. Zaciekłe walki na początku 1945 roku obróciły Stare Miasto w gruzy. Całkowite zniszczenie tej dzielnicy sięgało 95%. Późniejsza odbudowa Starego Miasta w latach 80. nie miała charakteru rekonstrukcji, a raczej odbudowy inspirowanej historią. Obecnie powstają w tym miejscu nowe kamienice, których fasady nawiązują do dawnych stylów architektonicznych. Obok kościoła katedralnego Świętego Mikołaja, którego zwiedzanie zostawiamy na sam koniec, znajduje się ścieżka kościelna. Jest to wąskie przejście pomiędzy elbląskimi kamienicami. Uliczka łączyła ze sobą 3 świątynie: Kościół Świętego Ducha, Katedrę Świętego Mikołaja oraz Kościół Mariacki. Do naszych czasów przetrwał odcinek pomiędzy 2 pierwszymi kościołami. Wejście na ścieżkę kościelną jest darmowe, ale jest ona dostępna tylko w ciągu dnia. Spacerując po najstarszej części Elbląga, wśród zabudowań łatwo jest przegapić tych kilka kamienic, które przetrwały w oryginalnym stanie. Można spacerując pokusić się o znalezienie ich na własną rękę. My tak uczyniliśmy. Dla ułatwienia jednak w opisie filmu podamy, na jakich ulicach znajdują się te kamienice. Tuż obok bramy targowej stoi pomnik piekarczyka, uśmiechniętego młodzieńca opartego o łopatę. Upamiętnia on bohaterską postawę lokalnego czeladnika piekarskiego, który dzięki zachowaniu zimnej krwi uratował w 1521 roku miasto przed inwazją wojsk zakonu krzyżackiego. Dotarliśmy do bramy targowej. Najważniejszy ślad po średniowiecznych fortyfikacjach. Pochodząca z XIV wieku konstrukcja stanowiła fragment nieistniejącego już wewnętrznego pierścienia murów obronnych i była jednym z głównych punktów wjazdowych do miasta. Znajduje się tutaj punkt widokowy na wysokości 26 metrów, na który oczywiście wchodzimy i korzystamy z dodatkowych atrakcji. Kilka kroków od bramy targowej stoi dawny kościół mariacki z XIII wieku, w którym obecnie mieści się Galeria L. Obchodzimy budynek dookoła
aby dojść do głównego wejścia. Pod koniec II wojny światowej kompleks klasztorny wraz z kościołem został zniszczony. Kilkanaście lat później został odbudowany, ale już nie jako obiekt sakralny. Odtworzone gotyckie wnętrza pełnią funkcję sal muzealnych. Galeria L skupia się na sztuce współczesnej. Nie każdemu musi przypaść ona do gustu, ale warto odwiedzić to miejsce i w takiej scenerii zaznajomić się ze współczesną sztuką. Zwiedzanie mogliśmy zacząć od katedry Świętego Mikołaja, ale my zostawiliśmy ją sobie na koniec. Kiedy już przeszliśmy się po Starym Mieście, wówczas byliśmy w stanie rozpoznać z wieży widokowej katedry parę ciekawych miejsc charakterystycznych dla Starego Miasta Elbląg. Taras widokowy znajduje się na wysokości 67 metrów. Żeby tu się znaleźć, trzeba pokonać 5 poziomów o łącznej ilości schodów 366. Katedra powstała w XIII wieku. W 1777 roku spłonęła po uderzeniu pioruna. Obecnie jest to 10. co do wielkości kościół w Polsce. Z nową wieżą mierzy 97 metrów. Dlaczego warto było wejść na wieżę widokową na samym końcu zwiedzania Starego Miasta? Ponieważ teraz nie oglądamy już tylko panoramy. Teraz wiemy, na co patrzymy i jesteśmy w stanie rozpoznać kilka ciekawych miejsc. Zmęczeni miejskim zgiełkiem możemy skorzystać z innych atrakcji. Ja polecam spływ po pochylniach na kanale elbląskim. Można statkiem, ale my zrobiliśmy to w kajaku. Powyżej link. A jeżeli ktoś chce mniej aktywnie, może udać się do Bażantarii, czyli miejskiego lasu. Bażantów tu jednak nie zobaczymy, ale możemy się poczuć jak w górach. Kilka szlaków pieszych wiodących przez wąwozy, wzgórza, a po zdobyciu góry Chrobrego oczom naszym ukaże się przyjemny widok na panoramę Elbląga. Trafiliśmy na moment przepływania statków pod mostem zwodzonym. Udało się to nagrać. Wraz z odpływającą łodzią żegnamy się ze Starym Miastem w Elblągu.